Zasady dotyczące CFC, czyli zagranicznych podmiotów kontrolowanych, to jedne z najważniejszych regulacji podatkowych, które muszą brać pod uwagę przedsiębiorcy prowadzący biznes poza granicami kraju. Oglądajcie, bo w tym odcinku będzie ciekawie i międzynarodowo. Zacznijmy od tego, czym jest CFC i od razu ustalmy, że nie jest to kolejna mutacja wirusa COVID-19. CFC to zbiór przepisów określających obowiązki podatnika w związku z kontrolowaniem podmiotów zagranicznych. Co ważne, niezależnie od wysokości ich przychodów. CFC powstaje w zależności od miejsca rejestracji podmiotu, położenia jego zarządu lub siedziby, a także przedmiotu działalności, struktury właścicielskiej oraz wysokości zapłaconych przez niego podatków. Pierwszym kryterium przy rozpatrywaniu powstania CFC jest miejsce rejestracji, położenia zarządu lub siedziby takiego podmiotu. A więc z całą pewnością, jeżeli jest ono w kraju wpisanym na listę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, to będzie podmiotem kontrolowanym. A czy spółka położona na terenie Unii Europejskiej może stanowić CFC dla polskiego podatnika? Aby tak się stało, muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki. Nie 1, nie 2, ale 3 i to wszystkie naraz. Po pierwsze, podatnik samodzielnie lub z podmiotami powiązanymi musi posiadać ponad 50% udziałów lub ponad 50% praw głosu w organach lub ponad 50% prawa do zysku lub sprawować kontrolę faktyczną nad taką jednostką. Zwróćcie uwagę, przepis mówi o ponad 50%. Ponad 50% to jest 50,1 lub nawet 0,01, ale nie dokładnie 50%. Po drugie, co najmniej 33% przychodów takiego podmiotu pochodzi ze źródeł pasywnych, takich jak dywidendy, przychody ze zbycia akcji, czy innych źródeł finansowych określonych w ustawie o PIT lub CIT. Na liście w dniu dzisiejszym nie ma jednak dochodów z kryptowalut, a lista stanowi katalog zamknięty. Obrót walutami wirtualnymi nie został więc wskazany przez ustawodawcę. Nie zawiera on się w pojęciu instrumentu finansowego, nie powoduje więc powstania CFC. Po trzecie, faktycznie zapłacony podatek dochodowy w państwie rejestracji nie może być niższy niż podatek dochodowy od osób prawnych, który normalnie byłby do zapłacenia w Polsce. Ocena tego warunku jest najbardziej nieostra. Wydawane przez polskie organy skarbowe interpretacje indywidualne często są różne przy stosunkowo podobnych stanach faktycznych. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Z obowiązków, o których powiedziałem, wyłączone są podmioty, które prowadzą realną działalność gospodarczą w kraju swojej rejestracji. Czym jest realna działalność? To kolejne nieostre pojęcie, ale możemy skrócić je do tego, że to typowa działalność charakterystyczna dla biznesu, zatrudniająca pracowników, posiadająca na miejscu infrastrukturę biurową, wydatki typowe dla realnie funkcjonującego podmiotu i przede wszystkim podejmująca ryzyko biznesowe. Zagadnienia związane z zagraniczną spółką kontrolowaną, czy też szerzej z podmiotami kontrolowanymi, wymagają każdorazowo indywidualnej oceny prowadzonej działalności. Nie ufajcie więc internetowym pseudoekspertom, tylko skonsultujcie się z doradcą podatkowym, najlepiej tym znającym przepisy obowiązujące w obu krajach.